Seria Resident Evil jest dziś jedną z najbardziej znanych gier firmy Capcom, ale i czołowym przedstawicielem gatunku gier survival horror. W tym filmie opowiemy wam o początkach złej rezydencji i pokażemy, jak zdefiniowała nowy gatunek gier. Omówimy tutaj odsłony od 1 do 4, a jeśli pod tym filmem będzie 150 łapek w górę, przygotujemy film o kolejnych częściach. My jesteśmy Przemo i Cybik z kanału No Nie i zapraszamy. W 1995 roku Shinji Mikami zostaje zatrudniony przez Tokuro Fujiwara z firmy Capcom, aby wspólnymi siłami opracować nową grę na konsolę PlayStation 1 i wykorzystać jej możliwości generowania obiektów 3D. Jako inspirację Fujiwara zasugerował jedną ze swoich poprzednich gier, czyli Sweet Home z 1989 roku. Była to gra na NES-a na podstawie filmu o tym samym tytule, która cechowała się mrocznym klimatem i rozbudowaną lokacją rezydencji. W Sweet Home atakowały nas groźne, często obleśne potwory, z którymi walka przebiegała w podobny sposób co w grach z Pokémonami. Inną inspiracją były popularne zombie westerny, jak na przykład Noc Żywych Trupów, a także gra Alone in the Dark z 1992 roku. W ten oto sposób w 1996 roku w Japonii premierę ma Biohazard, na zachodzie znany jako Resident Evil. Całości towarzyszyła mocno kontrowersyjna reklama, w której pokazano oko prawdziwego nieboszczyka. Jednak na ile był to chwyt marketingowy, a na ile faktycznie wzięto to z ludzkiego trupa, pewnie tego nigdy się nie dowiemy. Co by nie mówić, reklama zrobiła swoje i zaciekawiła tysiące odbiorców. Japońską nazwę Biohazard dość trafnie określa, że będziemy mieli tu do czynienia z eksperymentami wokół broni biologicznej, która w tym wypadku będzie zmieniała ludzi w krwiożercze zombie. A za tym wszystkim stoi enigmatyczna korporacja Umbrella. Gra daje nam dwie grywalne postacie, Chrisa Redfielda oraz Jill Valentine. Każda z nich ma swoje unikalne statystyki, ekwipunek i bonusy. Nieznacznie będą się też różnić niektóre wydarzenia fabularne w zależności od tego, czy postanowimy zagrać Chrisem czy Jill. Gra wprowadziła sporo ciekawych pomysłów, m.in. statyczną kamerę, która pokazuje z rzutu izometrycznego całe otoczenie. Przemierzając rezydencję i eksplorując kolejne pomieszczenia, nigdy nie wiemy, czy za rogiem nie będzie na nas czekało niebezpieczeństwo. Statyczna kamera wprowadza też elementy taktyki. Gdy atakują przeciwnicy, musimy poniekąd dostosować do tego, jak widzimy scenerię. Raz to może być rzut z góry, raz bardziej od dołu, co daje kadrom dynamikę i trochę taką filmową. Innym charakterystycznym dla gry elementem były zagadki środowiskowe, które często wymagały nas dodatkowego główkowania lub znalezienia odpowiedniego przedmiotu, dzięki któremu będziemy mogli przejść dalej. Resident Evil zmuszało nas regularnie do umiejętnego zarządzania ekwipunkiem, gdzie musieliśmy zdecydować, które itemy bierzemy ze sobą w dalszą podróż, a których rezygnujemy. W grze mieliśmy broń palną do obrony przed zombakami, jednak niewielka ilość amunicji często stawiała nas przed dylematem walczyć czy uciekać. Co ciekawe, nazwa Biohazard na zachodzie była zastrzeżona przez inną firmę, dlatego właśnie spotkaliśmy się z nazwą Resident Evil. Połączenie elementów gry z umiejętnościami zarządzania ekwipunkiem i wykorzystaniem do obrony tego, co po drodze znajdziemy, sprawiało, że Resident Evil zdefiniował nowy gatunek gamingu, czyli survival horror. Z czasem gra dostała port m.in. na komputery z Windowsem, a także Sega, Saturn i Nintendo DS. Po ogromnym sukcesie pierwszego Rezydenta było jasne, że Capcom nie zamierza kończyć swojej opowieści o zombie, eksperymentach i korporacji Umbrella. W 1998 roku światło dzienne ujrzał Resident Evil 2, który błyskawicznie stał się nie tylko bestsellerem, ale też punktem odniesienia dla całego gatunku survival horroru. Tym razem jednak akcja przenosi się z klaustrofobicznych korytarzy posiadłości na pełne chaosu i zniszczenia ulicy Raccoon City. Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda znajomo. Znów mamy ograniczoną amunicję, niepokojącą ciszę przerywaną nagłymi atakami zombie i zamkniętą strukturę lokacji, gdzie co chwila musimy wracać do wcześniej odwiedzonych miejsc. Ale Resident Evil 2 podkręca stawkę. Dostajemy dwójkę nowych bohaterów, Leona S. Kennedy'ego, świeżo upieczonego policjanta, który trafia do miasta dokładnie w najgorszy możliwy dzień swojego życia, oraz Claire Redfield, siostrę Chrisa znanego z poprzednich części, która przybywa do Raccoon City w poszukiwaniu brata. I tutaj Capcom postanowił zabawić się formułą. Mamy tutaj system dwóch scenariuszy AB. Po przejściu gry jednym bohaterem możemy zagrać alternatywną wersję tej samej historii oczami drugiego. To nie tylko kosmetyka, zmienia się przebieg wydarzeń, lokacje, bossowie, a nawet niektóre rozwiązania zagadek. Dzięki temu gra nabiera niesamowitej regrywalności, bo tak naprawdę, by zobaczyć pełen obraz fabularny, trzeba ukończyć ją aż 4 razy. Graficznie Resident Evil 2 wykorzystała silnik z 1, ale podrasowany. Bardziej szczegółowe modele postaci, większe lokacje, w tym ogromny posterunek policji, więcej przeciwników jednocześnie na ekranie i jeszcze bardziej klaustrofobiczne dźwięki otoczenia. W grze pojawiły się nowe typy przeciwników, np. likerzy, humanoidalne bestie poruszające się po ścianach i sufitach z mózgiem na wierzchu i językiem jak bat. Statyczna kamera nadal odgrywa tu kluczową rolę, wciąż ogranicza pole widzenia, zmusza do ostrożnego poruszania się i potrafi sprawić, że serce nagle przyspieszy, bo zza rogu wyskakuje coś, czego
nie mogliśmy wcześniej zobaczyć. Lokacje są większe i bardziej otwarte, ale nadal z silnym naciskiem na eksplorację, rozwiązywanie zagadek środowiskowych i zarządzanie ekwipunkiem. Wraca też dobrze znany system itemboxów, czyli skrzyń do przechowywania przedmiotów, które magicznie dzielą zawartość między różnymi pokojami. I znów ograniczony ekwipunek zmusza gracza do trudnych decyzji, wziąć broń, apteczkę czy może klucz do jakichś drzwi z drugiego końca budynku. Gra została entuzjastycznie przyjęta przez graczy i krytyków, magazyny growe chwaliły Resident Evil 2 za rozwinięcie formuły, większy nacisk na fabułę, bardziej rozbudowane postacie drugoplanowe jak np. Ada Wong czy Sherry Birkin, a także filmowe przerywniki full motion video, które jak na tamte czasy wyglądały oszałamiająco. Leon i Claire stali się ikonami serii, a historia Resident Evil 2 na długie lata ugruntowała wizerunek Umbrelli jako zła absolutnego. Z czasem Resident Evil 2 doczekał się portów na Nintendo 64, Dreamcasta, PC-ta i GameCube'a, a w 2019 roku Capcom stworzył zupełnie nowy remake, który zdobył tytuł gry roku w wielu plebiscytach. Oryginał jednak do dziś uznawany jest za jeden z najważniejszych survival horrorów w historii, a jego sukces komercyjny, około 5 milionów sprzedanych egzemplarzy na PS1, mówi sam za siebie. Resident Evil 2 nie tylko kontynuował, ale wręcz zdefiniował na nowo formułę horroru w grach. Bardziej ambitny, bardziej filmowy, bardziej emocjonujący. Rok po premierze kultowej dwójki, Capcom postanowił raz jeszcze zabrać graczy do pogrążonego w chaosie Raccoon City. Tym razem jednak nie śledzimy nowincjuszy. Do akcji wraca dobrze znana z pierwszej części Jill Valentine, która postanawia raz na zawsze uciec z miasta ogarniętego apokalipsą. Gra miała pierwotnie być spin-offem, a pełnoprawne Resident Evil 3 miało powstać na PlayStation 2, ale ostatecznie projekt przemieniowano i wydano ją jako trzecią główną odsłonę serii i bardzo dobrze. Fabuła Resident Evil 3 dzieje się równolegle z wydarzeniami z Resident Evil 2, a nawet chwilę przed nimi. Miasto już praktycznie nie istnieje, opanowane przez zombie, dzikie mutacje i Nemezisa, potężną biologiczne monstrum wysłane przez Umbrellę w jednym celu: zlikwidować członków STARS. I to właśnie Nemesis jest tu najjaśniejszym, czy raczej najmroczniejszym punktem. Nieustannie nas śledzi, pojawia się w najmniej spodziewanych momentach, przełamuje konwencje bezpiecznych save roomów i znanych sekwencji. Jego pojawienie się poprzedzając charakterystyczne kroki, niskie buczenie i nieśmiertelne STARS. Można z nim walczyć, można próbować uciekać, ale całkowicie bezpieczeństwo praktycznie nie istnieje. Gra powraca do znanych rozwiązań Resident Evil 2. Statyczna kamera, ograniczony ekwipunek, zagadki środowiskowe, ale tym razem wszystko jest bardziej intensywne i dynamiczne. Dodano system wyboru akcji, w którym gracz w kultowych momentach musi podjąć szybką decyzję. Na przykład walczyć czy uciec, schować się czy zaryzykować starcie. Wpływa to nie tylko na przebieg gry, ale i na rozwój fabuły. Nowością był też system craftingu amunicji. Dzięki specjalnym proszkom mogliśmy samodzielnie tworzyć naboje do różnych rodzajów broni. Dodawało to głębi zarządzania zasobami i dawało szansę na stworzenie konkretnych zapasów pod nasz styl gry. W grze pojawia się nowa postać: Carlos Oliver, najemnik z oddziału UBCS, Umbrella Biohazard Countermeasure Service, który nie tylko pomaga Jill, ale również staje się jedną z grywalnych postaci na krótki fragment kampanii. Odbiór gry był mieszany, ale w większości pozytywny. Chwalono ją za intensywną atmosferę, system walki z Nemezisem i grafikę, ale część graczy i recenzentów miała wrażenie, że to raczej Resident 2,5 niż pełnoprawna trójka. Krytykowano długość kampanii. Doświadczeni gracze potrafili ukończyć 5-6 godzin, a struktura była bardziej liniowa niż w dwójce. Z drugiej strony gra była bardziej dynamiczna i akcyjna, co dla wielu stanowiło odciążenie formuły. Mimo wszystko, Nemesis do dziś pozostaje jedną z najbardziej ikonicznych postaci w historii serii i jego imię stało się niemal synonimem niepowstrzymanego wroga. Sprzedaż gry przekroczyła 3 miliony egzemplarzy na różne platformy, w tym PS1, Dreamcast i PC-ta. W 2020 roku doczeka się nowoczesnego remake'u, który jednak, co ciekawe, również podzielił graczy i recenzentów. Resident Evil 3 Nemesis nie tylko zamknął drogi Raccoon City, ale także pokazał, że formuła survival horroru może być bardziej agresywna, szybsza i mniej przewidywalna. To gra, która nie daje nam chwili wytchnienia i za to wielu fanów do dziś ją uwielbia. W 2000 roku Capcom postanowił zrobić krok naprzód. Code Veronica to pierwsza pełnoprawnowa odsłona serii w pełnym 3D. Wydana początkowo ekskluzywnie na Sega Dreamcast, dla wielu fanów to nieformalna czwórka, bo kontynuuje główny wątek fabularny i znacząco rozwija mitologię serii. Tym razem wcielamy się ponownie w Claire Redfield, która po wydarzeniach z Resident Evil 2 wyrusza w poszukiwaniu brata Chrisa. Zostaje jednak schwytana przez Umbrellę i trafia do więzienia na odizolowanej wyspie Rockford, gdzie, jak się łatwo domyślić, znów coś poszło potwornie nie tak. Wkrótce do akcji dołącza też sam Chris Redfield, a grę przechodzimy naprzemiennie obojgiem bohaterów. Nowe środowisko 3D pozwalało na bardziej dynamiczne kąty kamery, ale nadal utrzymano klasyczny styl rozgrywki, ograniczony ekwipunek, zagadki, eksploracje i skromne zasoby. Do tego poznajemy nowych, mocno teatralnych antagonistów, czyli bliźniaków Ashfordów, potomków jednej z rodzin założycieli Umbrelli. Code Veronica chwalono za ambicje, skalę i fabułę.
ale krytykowano za wysoki poziom trudności, archaiczne sterowanie i momentami przestarzałą mechanikę. Mimo to wielu fanów uważa, że jest to jedna z najbardziej niedocenionych części serii, jest mroczna, osobista i momentami naprawdę psychodeliczna. W 2002 roku Capcom postanowił wrócić do korzeni i przypomnieć graczom, gdzie wszystko się zaczęło. Resident Evil Remake, często określany prosto jako remake, to odświeżona wersja oryginalnego Residenta z 1996 roku, stworzona od podstaw na GameCube'a. To nie był zwykły remaster, to pełnometrażowy remake, który do dziś uchodzi za wzór tego, jak przenosić klasykę w nowe czasy. Popularnie wszystko pozostało znajome. Jill Valentine i Chris Redfield trafiają do posiadłości specnerów w górach Arclight, gdzie szybko okazuje się, że czeka ich coś znacznie gorszego niż zwykła misja ratunkowa. Jednak, w porównaniu do pierwowzoru, remake poszerza historię, dodaje nowe lokacje, cutscenki i postacie, jak na przykład Lisa Trevor, tragicznie zmutowana dziewczynka będąca produktem eksperymentu Umbrelli. Jej obecność dodaje historii mrocznego, niemal gotyckiego klimatu. Technicznie gra była prawdziwym przełomem. Renderowane tła wysokiej jakości, dynamiczne oświetlenie, realistyczne animacje i niesamowite efekty dźwiękowe, atmosfera gęsta jak mgła, momenty ciszy przerywane nagłym trzaśnięciem okna, oddech za drzwi czy stukanie pazurów o podłogę. Horror z najwyższej półki. Wraca klasyczny styl rozgrywki, statyczna kamera, tank controls, ograniczony ekwipunek, ale gra wprowadza też nowości, jak na przykład mechanika defensywnych przedmiotów, granaty, sztylety, paralizatory, którymi możemy odeprzeć atak wroga w ostatniej chwili. Kolejną nowością są Crimson Heads, zmutowane wersje zombie, które wracają silniejsze, jeśli nie spalimy ich zwłok po zabiciu. Nagle nawet powrót bez wcześniej oczyszczonych korytarzy staje się potencjalnie śmiertelny. Remake został oszuknięty arcydziełem survival horroru, choć sprzedażowo nie pobił rekordów, ponieważ był ekskluzywny dla GameCube, zyskał status gry kultowej i do dziś wielu uważa go za najlepszą odsłonę klasycznego Residenta. Perfekcyjne połączenie nostalgii i świeżości. W 2002 roku, równolegle z kultowym remake'iem pierwszej części, Capcom wypuścił również Resident Evil Zero, prequel całej serii opowiadający o wydarzeniach na dzień przed Resident Evil 1. Tytuł pierwotnie otworzony był na Nintendo 64, ale finalnie trafił na GameCube'a i korzystał z tej samej odśniewającej technologii co remake. Główną bohaterką jest Rebecca Chambers, młoda członkini STARS, która znamy z pierwszego Residenta. Towarzyszy jej Billy Cohn, były żołnierz skazany za zbrodnie wojenne. Nietypowy duet zmuszony jest współpracować, by przetrwać w opanowanej przez mutanty pociągu i później tajnym ośrodku badawczym Umbrelli. Gra wprowadziła mechanikę Partner Switch. Gramy dwiema postaciami naraz, przełączając się między nimi w czasie rzeczywistym, co służy zarówno do walki, jak i rozwiązywania zagadek. Zrezygnowano też z magicznych skrzyń. Wszystkie przedmioty musimy zostawić na podłodze, co wymusza bardzo ostrożne zarządzanie zasobami i planowanie teraz powrotu. Resident Evil Zero to gra piękna wizualnie, ale dla wielu graczy zbyt konserwatywna, niewybaczająca, powolna, momentami toporna. Mimo to wśród fanów klasycznego stylu cieszy się uznaniem jako solidne i mroczne rozszerzenie fabularnego uniwersum serii. W 2005 roku Capcom zrobił coś, czego nikt się nie spodziewał. Po 3 częściach survival horroru w klasycznym stylu, Resident Evil 4 totalnie zmienił formułę i jednocześnie zrewolucjonizował cały gatunek akcji. To był moment, w którym Resident Evil na dobre wyszedł z cienia, a gra na zawsze zmieniła sposób, w jaki projektuje się gry third person perspective. Fabuła przynosi nas daleko od Raccoon City. Gramy Leonem S. Kennedym, byłym policjantem znanym z Resident Evil 2, który teraz pracuje jako agent rządowy. Jego misja? Znaleźć córkę prezydenta USA, porwaną przez tajemniczy kult w Europie. Szybko okazuje się, że nie są to zwykli wieśniacy, a członkowie fanatycznej sekty Los Illuminados, kontrolowani przez pasożyty zwane Las Plagas. To już nie zombie. To coś znacznie gorszego. Największą innowacją była kamera za ramienia. Coś, co dziś wydaje się standardem, ale wtedy było absolutną nowością. Celowanie z broni, precyzyjne headshoty, taktyczne rozstawienie pułapek, uniki, quick time eventy. To wszystko sprawiło, że gra była niesamowicie intensywna i dynamiczna. Zamiast powolnego horroru, pulsująca akcja i adrenalina. Do tego system rozwoju broni. Kupiec legendarny What are you buying? Backtracking, gigantyczne bossy i cała masa różnorodnych lokacji. Od wiejskich osad, przez zamki, aż po laboratoria i kopalnie. Gra była duża, różnorodna i pełna niesamowitych momentów. Walki z Chainsaw Manem, El Gigante, Verduro czy potyczka z Kraulem Krausera to klasyka. Resident Evil 4 to także spora zmiana klimatu. Mniej klasycznego horroru, trochę więcej groteski, przerysowanych postaci i hollywoodzkiej akcji. Dla innych było to odejście od korzeni, dla innych powiew świeżości i absolutny majstersztyk. Odbiór fenomenalny. Resident Evil 4 zgarnął dziesiątki nagród, grę roku została okrzykniętym arcydziełem i sprzedało się w ponad 12 milionach egzemplarzy, łącznie z portami. Do dziś jest uważana za jedną z najbardziej wpływowych gier w historii. Bez niego nie byłoby Gears of War, The Last of Us czy Dead Space. To gra, która nie tylko uratowała serię Resident Evil, ale także ustawiła poprzeczkę dla całego gatunku na lata. A w 2023 roku doczekała się również świetnego remake'u,
który pokazał, że klasyki naprawdę się nie starzeją. Tyle o nas. Jeśli dotarłeś lub dotarłaś do tego momentu, bardzo Ci dziękujemy za uwagę i zachęcamy do zostawienia łapki w górę i suba na kanale. Przypominamy, 150 łapek i lecimy z kontynuacją historii serii Resident Evil. Zachęcam też do wspierania naszego kanału poprzez przycisk wesprzyj pod tym filmem lub przez naszego Patronite'a. Bez tego jego dalszy rozwój nie będzie możliwy. Widzimy się już niedługo przy okazji kolejnych filmów. Do zobaczenia. Żegnam również cieple. Na razie.